Cześć, cześć, z bursztynka. Dobra, ja sobie ustawiam 35 metrów. Jestem na klasycznym 83-145. No dawno nie nagrywałem. Znaczy łowiłem, ale nie nagrywałem, bo teraz ostatnio znowu byłem. Chyba przez 2-3 dni. No, wychodzą tu fajne ryby na PVA, ale oczywiście bym chciał coś wam znaleźć, tak żeby można byłoby coś na spoda złowić. Może jakiś duszek wpadnie. Na trofki nie liczę, ale może być jakiś fart. Zaczynam od jakiegoś małego karpia. Łowię na małże, to zaraz wam pokażę te zestawy. 35 metrów. No i tu macie klasyczny włos pop-up, kulka 16, czosnek małże i kukurydza małże. A tam na lewej mam chyba kulkę właśnie tą czosnek małże. O. I to zaraz zamienię. Tak myślę, że musiałbym to zamienić i ustawię sobie bałwanka, zrobimy test. A tutaj widzicie, mam klasyczny włos. Też nie wiem, czy to nie jest za dużo. Ten pelet i kulka tonąca. Pelet pieprz małże i kulka jaka tam była. Ten małże rozpuszczalne chyba, nie? Takie najbardziej klasyczne. Także o, tu znowu jest małe coś. Ja to zmienię, tak jak mówiłem. Zobaczymy na tego bałwanka. Teraz się zastanawiam, jaką kombinację. Chyba pelet, kulkę wezmę. Może jakiś kryl. Kryla bym wziął 10. Może później zmienię na ten. A tutaj bym dał te małże właśnie z tym czosnek, małże 16 jeszcze raz tak samo jak miałem. I zobaczymy, jak to będzie działać. No i co? Niech to leci do wody. Tu na tym środku znowu coś jest. No to raczej wiem, bo tak testowałem i to brało. Jeszcze się łowi tutaj na kryla też. Ta kulka właśnie plus kryl. Też można tak łowić na dwie kule. Ale ja raczej chciałbym łowić dosyć sporo. Tylko jak będę kombinował... No, tu jest jakiś luszczane, nie? Jak będę kombinował na tych dwóch zestawach, a łowił tylko tym jednym, to różnie może wyjść z wynikiem. No ale... No to się okaże. A, jeszcze mapkę macie. I co? Czekam, łowię. Zobaczymy, co to będzie wychodziło. No okej, coś tu bierze. Ciekawe, co to będzie teraz. Tam się coś bawi na tym prawem. A tutaj jest jakaś fajna ryba. Ciekawe, co to może być. Pierwsza większa. Tam w ogóle, no ale to przy takiej ilości tutaj na łowisku, no to tych trofek to pewnie będzie wychodziło, bo widzę kolejną, teraz ktoś wyciągnął pospola 22, a ja też mam pospolitego, ciekawie jakiej wielkości, co? Ładne jest, nie? O 9 ma. O takie to mogłyby tu brać. Fajne tu branie na tego bałwanka. Na prawym zestawie, jak skończyłem, albo bardziej wyciągnąłem tą rybę poprzednio na tym zestawie środkowym, to myślałem, że tam jest jakaś mała ryba i wam tego nie pokazywałem, ale tam nie było ryby, po prostu to się cały czas coś bawi na tym prawym i nie mogę połknąć. Tu jest coś 4,5, o 4,7. 4,7. Znowu za małą siłę. Kolejny raz za małą siłę użyłem. W ogóle rzuciłem to znowu gdzieś tam na lewo, zamiast celować troszkę na prawo od markera. Cały ja. Tutaj ten zestaw znowu najlepiej pop-up daje. Znowu będzie najlepsza ryba. Zobaczymy, co to będzie, ale to pewnie pospód za kolejny, chociaż nie były jakieś lustrzyn już. O, czy to jest duszek? Duszek! I to tak szybko duszka dostałem, ale fajnie. Lustrzane jak lustrzane, ale duszek. Chodź na brzeg. Zrobimy ci fotkę. Musi się tak kulać.
Nie może się ułożyć boczkiem. Ładny, nie? 7 kg duszek. I to na tym zestawie normalnym, że tak to powiem. Dobra, shiftem w tamtą stronę. Nie ma co się bawić. Tak jak ta ryba tutaj. Ciekawe, czy ją wam w ogóle pokażę. No ja poczekam, to przerzucę, a tu sobie poczekam. Pokażę wam, jak w końcu ugryzie. Ona gryzie chyba drugą minutę albo trzecią może już. Dobra, i jest jakaś kolejna ryba tu na tym klasycznym pop-upie. Tam się ryba zmęczyła i sobie odpuściła na tym prawym. Tu jest jakiś zwykły karpiszon kolejny. Ale patrzcie, tam się zmęczyła ryba i znowu próbuję. Tu jest przynajmniej 5 kg. A tam w końcu coś siadło. W końcu. Tutaj nie dorzuciłem. Ale tutaj coś będzie. Jak jest ten pelet i kulka z hakiem jedynką, to raczej powinno selekcjonować i nie powinny brać takie maluchy. Bo jak się bawią, najlepiej jak sobie odpłyną jak najszybciej tutaj. Tu jest luszczane tylko. Dobra. No takie ryzyko, że przez to, że szukam, kombinuję i chciałbym znaleźć dla was jakieś alternatywne zestawy do takiego zestawu pop-upu, nie wszyscy mają tyle procent, no to tak jest później, nie? Że może nie brać. Bym sobie musiał donędzić. Tu oczywiście zestawów nie dorzuciłem i to trzeba będzie za chwilę chyba poprawić, ale jest pierwsza w nocy, niech to chwilę poleży. Coś tutaj siedzi, nie? Coś się zaczęło bawić na tym lewym. 3 godzina i ja może donęcę jeszcze. 7 porcji na początek rzuciłem tylko. Tej słabej jakości zanęty. Chociaż ostatnio jak nagrywałem na tą zanętę tam koło dębu, na te 18 metrów, no to coś tam wychodziło, nie? Ja tych zestawów nie przerzuciłem, więc one nawet na tych 35 metrach nie siedziały. Teraz rzuciłem za mocno w lewo. Marker trafiłem. No tak w ogóle patrzę, jak ja się daleko od brzegu ustawiłem, nie tak jak zawsze. Tak mniej więcej się ustawiam. No, te detale, nie? W ogóle to ja widzę, że jest dużo osób, nie? O, płotka. Płotka. Chciałem powiedzieć, że jest grubaśna, ale nie spodziewałem się, że trofijna. Dobra, jakaś kasa za to będzie. Teraz tak. Nie o takie trofki tutaj przybyłem, nie? Tu coś jest. Tak mi się wydawało, że coś tu gryzie, ale... No tak delikatnie to sygnalizowało. Nie wiem, co to może być. Na pewno nie będzie płotka, chyba że miała 3 kg. No zatorski. Szkoda, że nie duszek, bo chyba zatorskie duchy też tu wychodzą. Dobra, to mamy, ale ten jest ładny, 6 kg. I to jest na klasycznym włosie. No to jak już się taka godzina robi jakaś normalna, to zaczyna coś tu brać. Tutaj coś siedzi. No ale tu będzie maluszek. No dobra. No to ja do was wracam. Jak tu coś będzie sensownego, bo tak to nie ma co za dużo paplać na ten temat, jak wychodzą takie ryby, jak wychodzą. No. Do tej pory tu chyba najlepsze ryby były, a teraz się takie coś pojawiło. No dobra, ja najpierw wyciągnąłem coś na ten, przerzuciłem za mocno w lewo i może to też z tego powodu. Bo jak się nie trafi, to wychodzą dalej te ryby. Spot niby jest aktywny, ale wynikowo już to nie jest, co chcielibyśmy, żeby był. Mi tu coś teraz wzięło na tego bałwanka. Co to może być? Widzę fajną wiadomość, Alk21 napisał. Pyta się, gdzie są te trofki karpia, bo czy tylko jego kije omijają. Jest dużo takich osób, co się ustawia. No to zawsze było tak na tym 8.3. No w sumie na całym bursztynie. A ja mam 4.7.
No, dużo osób było takich, co się ustawia na wielkie kule bycze, całkiem bycze, PV-ki i czeka i łowi 2-3 ryby w godzinę, w porywach 5. No i to byłoby na tyle i tak stoicie i czekacie, nie? Ja tak lubię to nagrać, połowić, żeby trochę tego więcej wychodziło niż jedna sztuka. No zawsze mam taką nadzieję. Generalnie jeszcze z innej strony ja się po prostu nudzę, jak mam stać. Nieraz się ustawiam może na duży zestaw, ale to robię na jednej wędce. W porywach 2, a na jednym sobie ustawiam także dla zabawy jeden takie mniejsze zestawy, mniejsze kulki, żeby się nie nudzić. Bo się nudzę, normalnie się nudzę. O, ktoś wyciągnął kolejnego pospora tutaj na spocie. Ciekawe, czy coś na tym prawym. No ale... No. W rekordach zresztą mogę wam pokazać. Karp, tygodniowe karp i te pospolite to myślę, że tutaj wszystkie co? Tak jak mam założone, tylko widzicie 26 i kryl oceaniczny pop-up. I krab małże. No tu coś siadło. No dobra, to ja się znowu odezwę. Może jak będzie miało to sens, teraz chyba miało to sens, bo pokazałem jeszcze na co biorą w tych rekordach tygodnia. Ale tak to bez szału, bez szału. Gdybyście chcieli więcej łowić, to wystarczyłoby pewnie założyć samą kukurydzę małże i to też tak podobnie by działało chyba. Tylko, że dlaczego generalnie małże to już od miesiąca działają, albo i dłużej, to trudno mi powiedzieć. Przydałby się jakiś reset. Totalny reset. I spotów, i przynęt, na które mamy łowione to wszystko, bo teraz to jakoś tak... No to już za długo działa. Zatorski też. Ostatnie 3 spoty, czy inaczej 2 spoty plus ten trzeci będzie na te małże właśnie. Zatorskie, pospolite, lustrzenie i co tam. Sporadycznie właśnie duchy, tak jak ten co tam prędzej miałem. Takie ryby na to biorą. I to już jest trzeci, bo tam na kamieniach pewnie dalej biorą na tych chyba 15 metrach kamienia nagrywałem? Chyba tak. I później na 18 metrach tam z pomostu koło dęba. I z samego dęba można łowić myślę też tam na 35 metrów. I pewnie te same przynęty by funkcjonowały. A znowu nie działają mi te spoty krótkie. Te tam co łowimy na 8 metrów. To słabiutko. Dobra, to seria takich małych rybeczek tylko. Słabiutko. No wam powiem, obciążenie niby jest, ale to może wynika z tego, co teraz dziwnego zrobiłem. Może dziwne, nie dziwne w sumie. Pozmniejszałem przypony na 18. Bo chcę sobie zobaczyć co jak co i jakie to ryby będą brały, bo ten zestaw chyba najgorzej klasyczny włosem. Ten bałwankowy, co jest kulka pop-up, to tak, ale ten to tak średnio. Albo wchodzą malutkie, albo wcale. A na tym lewym zestawie z tym bałwankiem to ostatnio całkiem sporo braj było właśnie takich fajnych po 3, 4, 5 kg rybki. Tutaj więc postanowiłem dać przypon mniejszy i zrobiłem od razu tu hurtowo chwilę temu na każdym zestawie. Także nie wiem ile jeszcze. Z 20 minut na tym spocie zostało mi do pełnej godziny. Pewnie będę się tak bawił, obym tego nie pożałował. Ten już patrzcie po zmianie. Najlepsza ryba. Najlepsza ryba chyba tego wypadu w ogóle. Chciałem powiedzieć, że tego zestawu na pewno, ale takiej wielkości karpia pospolitego nie miałem. Tamten pierwszy, co był taki fajny, to miał chyba 9. No, także wszędzie są 18 na tą chwilę. Zobaczymy. Jest pierwsza, więc o pierwszej tak też super jeszcze nie biorą. Dobra, tu puluję fajnego zatorskiego. No to już widziałem. No w ogóle to tą wędkę podnosiłem, bo po tym jak zmieniłem sobie przypon, to zapomniałem zmniejszyć hamulec.
Miałem 26 czy coś takiego. To byłoby za dużo. A ten zestaw pierwszy holowałem i wtedy mówię, tam jest zbranie, dobra. Zmieniamy ten hamulec, bo tam coś może być nie tak. A ta ryba, czemu ona w ogóle odjeżdża? Bo to ja nie wiem, przecież nie wydawało mi się na początku, że to jest coś dużego. Maksymalnie to jest taka ryba jak filet ten 11-kilogramowy. W co wątpię. No, chyba, że to jest luszczyn. Może się troszkę odpalił, bo luzy dostał. Nie wiem, ile on może mieć, ale patrzcie. Mniejszy przypon, większe ryby. Tyle czasu nic nie brało. Po zmianie przyponu. Teraz nagle takie fajne sztuki wychodzą na tą. Nie wiem, jest coś takiego, że trzeba dobrać jakby zestaw idealnie. Przypony, haczyki, wielkość przynęt do tych zestawów, do tych haczyków. I nie zawsze jest to samo. Bywają różnice. Też będzie jakaś taka fajna ryba. Myślę tak z 5 kg maksymalnie. I kolejna sprawa to jest właśnie to. To łowienie na takim dystansie, na tych 35 metrach. Ile to czasu z wody wychodzi? To jest kolejny zatorski. Ile to czasu trzeba czekać, żeby to wydłubać. Dlatego te 8-metrowe spoty przy farmieniu są super. Fajne 6, nie? Dobra. Stoję, czekam dalej. Tak stoję teraz, tak się zastanawiam, co zrobić, żeby jeszcze bardziej popsuć brania i przestraszymy rybę kobrą. To się zastanawiam, czy dać... A dobra, damy 2 razy po 5. Tylko raczej powinno się dać większą kulkę niż mniejszą, którą łowię. Ja dałem 2 razy po 5-10 kulek. Bądź 5 porcji dziesiątek, nie? Dobra, zobaczymy. W ogóle jaki ma sens strzelać pop-upami? Ale dobra, mam, to użyjemy na te jeszcze końcowe, powiedzmy 5 minut. Te ryby, co teraz biorą, to i tak mogłyby brać potencjalnie. Wcale nie musiałem tego robić, ale może je to nagoniło. Fajnie byłoby przynajmniej na 40 plus skończyć. Sztukowo. Chociaż bym wolał, żeby te wszystkie ryby, które teraz mam w siatce, były przynajmniej 4-5 kg. Jest sporo, o właśnie takich. Sporo jest właśnie takich po 1,5. Ten przypon wtedy powiedziałem, że wydaje mi się, że daje lepsze rezultaty, ale tak... No tak średnio, że tak powiem. Oczywiście jakby miał zanętę lepszą, nie? Taką full dołożone jakieś kruszone kulki tam. A traktor jeszcze by był taki, jak powinien być w tej zanęcie małżowy. To by pewnie lepiej się to sprawowało. Ale no, ten film ma być taki bieda fishing. Że jak najtaniej, nie? Jak najtaniej, jak najmniejszym procencie, jaki macie. Dobra, jeszcze chwilkę postoję. Dobra, ja tu mam jakiegoś przynajmniej 3-plusowego karpiszona. Dobra, trafiłem. Ale tam coś się dzieje na lewym zestawie i muszę to szybko podnosić. Bo sobie luz postanowiło zrobić. I tu mi robiło na 23 odjazd. Oczywiście nie musi to nie wiadomo co to być, bo przy tym przyponie to nie musi być byk. Ale jakby się skończyło jakimś fajnym zatorskim na koniec, w jakimś zatorskim duszkiem, to by było piękne. Tam właśnie, u mnie na Discordzie były, nie? Chwaliliście się. Parę osób coś stawiało tutaj z tej 8 trójki w ostatnich dniach. Też tak się wydaje. Dobra, co to może być? Znając moje szczęście, to będzie jakiś pospol po tej płetwie, patrzę. Albo byłby to jakiś luszczane karpa, to jest pospol. No ale dobra. Przynajmniej jakaś kasa za niego wpadnie. Ciekawe, że na środku po rzucie coś ugryzło tam na tym zestawie i coś tutaj na tym prawym też siedzi.
No ale to jest fajna ryba. Ciekawe, co tu jeszcze można było. Jakieś 2 kulki na przykład na tym bałwanku. Jakiegoś kryla słodkowodnego, tonącego. O, 17 kg. To wam powiem, zlekceważyłem wielkość tej ryby. Zupełnie. No, to tutaj fajna ryba wpadła. A tutaj skrócimy to łowienie. To jest kolejny pospolity. Tam z 5 może będzie miał. 4,5. Dobra, porzucimy ten zestaw znowu do wody, że jakaś tam nadzieja będzie. Ja czegoś nie dokończyłem. Wiem, czego nie dokończyłem. Tam na tym lewym można byłoby dać 2 kulki kryla oceanicznego właśnie, ale nie pop-up, i tą kulkę czosnek małże pop-up właśnie. Mając bałwanka. Taka jest opcja. Tak można byłoby wykombinować coś, jak nie macie jeszcze możliwości łowienia sobie na... To jest lin ładny. Miałem małego lina z tego spotach niedawno. No, jak nie macie możliwości łowienia na pop-up, no to możecie właśnie jakieś takie bałwanki kombinować. I też ryby dzisiaj wychodzą. Tak zoomuję na te ryby z taką nadzieją, że może to kolejny duszek jakiś się pojawi. Bo byłoby bardzo miło, nie? Ale przynajmniej teraz była fajna seria. Jest godzina 02. No bo tak ryby chwilę. Parę rybek wyskoczyło teraz na sam koniec. Dobre. Więc chwilę się pewnie zobaczymy przy sprzedaniu, a ja sobie jeszcze zerknę chwilkę. Jak nic nie będzie, to faktycznie będziemy tam patrzeć, ile zarobiłem. Ok, sprzedajemy to. Tutaj ten. No, więcej nie dostanę za niego. Więcej bym tam nie dostał. Trofką by był, to byłoby więcej warty. Takiego lustrzenia nie mam, bo tam chyba największy był 8, więc no tutaj nie za wiele, ale 40 srebra z kawiarni. 40 srebra z kawiarni, tu będzie, no tak myślę, 300. 300 to będę zadowolony, za duszkę na pewno coś dostanę. A, płotka robi robotę jeszcze, zapomniałem o płotce, no właśnie mówiłem, że ta kasa da dużą. Bo płotki to teraz są super. Płotki są super. No i ten duszek 334 plus tam z tego w godzinę 370 z kawiarnią. Ja myślę, że dobry wynik. Jak na taką dziwną zanętę i generalnie w sumie testowanie tych 3 różnych metod i wam powiem, na każdą dawało rybę jakąś. Na każdą metodę dało rybę, bo tą płotkę dało na tego bałwanka. Później tego jakiegoś fajnego pospolitego. Nie, tego pospolitego, którego chyba sprzedałem tą 17 w kawiarni. To dało właśnie na tego klasycznego włosa. Duszek padł na klasyczny pop-up. No, to każda metoda coś tam z siebie dała, także no nie mogę powiedzieć. No jak macie oczywiście pop-up, to nie ma co kombinować. Myślę, że 3 byłyby całkiem spoko wędki, tak? Jak nie możecie tak ustawić, no to możecie albo klasyczny włos, a jak już macie bałwanka, to lecieć z tym bałwankiem, bo to też jest fajna opcja. Można ewentualnie tam kombinować właśnie kulka tonąca plus kukurydza, małże i takie tam. Macie dużo opcji z tym bałwankiem też. No ale pamiętajcie, że dobrze mieć tam 3 punkty w tą metodę, bo bez tego to nie ma to porównania, nie? Ok, dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana. No i na razie.